Pod koniec maja tego roku zrealizowałem swoje kolejne marzenie, czyli ruszyłem w samotną podróż motocyklową z Polski do Gruzji, robiąc przy tym 10 000 kilometrów. Wyprawa ta zajęła mi miesiąc czasu i kosztowała mnie wiele wysiłku, a czasem stresu. Wciąż jednak starałem się zachować spokój ducha, aby nie dać się tak łatwo losowi. Dzięki temu doświadczyłem prawdziwej przygody, z którą chciałbym się z Wami podzielić, m.in. tym zwiastunem do nadchodzącej nowej serii odcinków na tym kanale. Cieszę się, że jestem tutaj, jestem wdzięczny za to, że udało mi się dotrzeć i moja głowa pozwoliła mi przezwyciężyć te wszystkie lęki. Trzeba znać cenę tej przyjemności, czy tej niewygody. Na pewno będę miał o czym wspominać. Tu się po prostu nie da w Gruzji jechać, patrzeć się na drogę. Po prostu tutaj trzeba się co chwilę zatrzymywać. Przynajmniej ja tak mam, że co, nie wiem, 10 minut staję i próbuję coś nakręcić, zrobić zdjęcia, bo naprawdę teraz jest pięknie. Było dość dziwne. O, ale czad! Dzisiaj rano, idąc do motocykla, znów ujrzałem kapcia, więc prawdopodobnie łatka puściła i powietrze zeszło. Tutaj w ogóle nic nie widać. Jest przejrzystość bardzo słaba. Ale właśnie przemierzam stepy gruzińskie w pełnym słońcu. Jest ogólnie fajnie, bo widoki są naprawdę ciekawe. Udało mi się, znalazłem wrak. Jest to prawdopodobnie ostatni egzemplarz samolotu czy myśliwca, który znajduje się na tym lotnisku. Legnica? Legnica, tak? Legnica, verstehen. No. Trafiłem na mały postój, tak naprawdę mały, nie wiem ile będzie trwał, bo właśnie tutaj ekipa budowlana pozbywa się zawaliska i oczyszcza drogę ze skał, które zasypały jezdnię.